Cześć wszystkim, nadszedł ten najważniejszy moment w naszych odcinkach o jak to oni robią w kuchni, bo teraz ja. Jak już wcześniej Juli chyba w odcinku o koń morskim mówiła, że będzie tak zrobione przeze mnie danie najlepsze na kaca, więc wykorzystuję moment, kiedy jestem na kacu i dlatego pokażę Wam, co ciekawego jest w zapiekance à la Matteo. Co jest najważniejsze w tej zapiekance i co jest najważniejsze na kacu? Napić się zimnego piwa przy robocie. Yeah! Co pokazuje bardzo dobrze, że jestem na kacu. Otworzyłem piwo, które się odkręca otwieraczem. I teraz tak. Mamy dwie wersje tej zapiekanki. Wersję taką jak masz ogromnego kaca i wersję taką jak ja dzisiaj, czyli tak, że jestem w stanie zrobić coś więcej niż tylko wersję podstawową. Do wersji podstawowej potrzebujemy 4 jajka, 300 g żółtego sera, obojętnie jakiego, ale trzeba, jeżeli kupujecie w kostce, to trzeba go utrzeć. 300 g, bo ja lubię dużo, boczku do podsmażenia, sól, pieprz, najlepszy makaron jaki lubicie i cebulę. To jest wersja podstawowa. A w wersji jak Wam się chce dosypać troszkę więcej przypraw, to jeszcze mamy tutaj papryczkę ostrą i na przykład chorizo dodatkowo do rzucenia. Byłbym zapomniał. Ostatnio zmodyfikowałem i to jest też do wersji tej takiej bardziej trudnej. Trzeba dodać śmietany. Trzeba się narobić i dodać trochę śmietany. Jest to niesamowita zapiekanka. Taka ciężka, tłusta, idealna na kaca. Od czego zaczynamy? No od tego, żeby się nam makaron gotował, bo w tym czasie jak się nagotuje woda na makaron, a potem go wrzucimy, to praktycznie jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Woda na makaron ustawiona. Zdrówko. W tym czasie jak woda będzie dochodzić, wrzucimy makaron. Pierwsze co robimy, to wrzucamy bokuś, żeby się nam podsmażył. Ja w dniu dzisiejszym dodaję jakiś specyfik typu chorizo, bo jeszcze tego nie robiłem z chorizo, ale zawsze możecie sobie tam kombinować, dodać jakąś na przykład kiełbasę skrojoną, jakąś dobrą, podsmażoną. Kombinujcie ile wlezie. Jak Wam się chce i macie siły. Cebulka pociekana. Przyszła sprawdzić, czy dobrze robię. Ej, gościu! Czaj ten motyw. Barilla zajebista, co zrobiła? Uwaga, uwaga! Na Spotify jest playlista mixtape spaghetti, mixtape penne i wkładasz makaron do wody gotującej, włączasz playlistę i ci lecą pioseneczki, tyle Tak, ile dobra, jak masz. ma się gotować makaron. Dobre! A mówią, czego to ludzie nie wymyślą? Cały czas coś nowego można wymyślić. Przyniosę głośnik. Cebulka zrobiona. W tym czasie niech tutaj się zboczuś podsmaża. Jedną rzecz, którą ja zauważyłem, a jestem amatorem w kuchni, to że ten boczek robić na nie za dużej mocy, bo się przypala, a nie robią się takie fajne skwarki z niego. No, ja tryskam, boczek nie tryska. Jak się boczek robi troszkę, to dorzucimy chorizo, żeby się mięsko w tym czasie robiło całe wspólnie. A na samym końcu, jak już będzie zrobiony boczek, dorzucamy do tego cebulę. Żeby nie robić cebuli jako pierwszej, bo się przypali. Dobre to chorizo krojone. W tej Hiszpanii mają jakieś takie fajne rzeczy. Aha. Ja muszę uważać, bo ja zawsze wpierdalam podczas przygotowania i niewiele zostaje potem. Dlatego zawsze go wyganiam z kuchni. Jak robię. Ty możesz podjadać. Więc ogólnie mało roboty.
Ma bardzo fajny efekt. Ale mi się dzisiaj ciężko mówi. No ale właśnie po to robię tą zapiekankę. Dzisiejsza modyfikacja będzie jeszcze taka. Wcześniej tego nie robiłem. Dodaję czosneczek, który będę podsmażał razem z cebulą. A to podsmażenie cebuli będzie się odbywać już na tym podsmażonym boczku. Ogólnie programy nagrywamy podczas COVID-u. Mówiliśmy już o tym na live'ie, ale jest taka fajna ciekawostka. Teraz mamy tutaj obostrzenia polegające na tym, że knajpy są otwarte od godziny 11 do godziny 17. A co za tym idzie, mamy przesunięte o 12 godzin nasz tryb życiowo-weekendowy. Wiecie jak to jest, jak w weekend wychodzicie na miasto, idziecie na drinka, no to kiedy drinkujecie te pierwsze flaszki? Około 12. Kończycie kiedy? Około 5. No i tak jest dokładnie tak samo teraz tutaj. O 12 zaczynamy pić, a kończymy około 5. Więc prawda jest taka, że w weekendy cała Hiszpania o godzinie 16:30, 17 najebana przemieszcza się po mieście, żeby wrócić do domu, bo zamykają knajpy. Ale fajnie. Bo tu się robi cały czas. Ja nie będę robić tak jak Jula z tą patelnią, tak, bo wyjedzie wszystko na boki. W momencie, kiedy poczuć dochodzi, możemy przygotować jaja. Co trzeba teraz zrobić? Ła, nie mogę się ruszać. Ale... Czemu się nie możesz ruszać? Bo mam zakwasiory. Dlatego, że... Nie powie, bo na YouTube nie możemy o takich rzeczach mówić. Tutaj pięknie nam doszedł już boczuś, więc możemy wrzucić przygotowaną wcześniej cebulę. Żeby teraz się w ten wkład pięknie zrobił. I dzisiejsza modyfikacja czosnek. Potrzebujesz wodę może? Gracias. Taki pieniądz. Gracias. Gdybyście mogli poczuć ten zapach, ja uwielbiam ten zapach, tu już się robi wkład numer 1. To co jest najważniejsze w tej zapiekance, to jest to co będzie się działo za chwilę, czyli praktycznie na samym końcu, w jaki sposób dodawać wszystko po kolei do siebie. Możemy pilnować, żeby nam się cebulka tylko zeszkliła, tak ładnie puściła soki, żeby nam to nie przypaliło. Ależ to jest cudowne. Nie mogę się doczekać. Ogólnie soli bardzo mało dodaję. To pięknie. A, pięknie o to mi chodzi. Hehe, o to też. Hallelujah. Adios. Tak. Także tutaj już cebulka jest zeszklona. Puściło wszystko soki. Jest piękny wkład. Taki, który będzie dawał najwięcej smaku. Ale żeby się nie przypaliło, za chwilkę już będę ściągać to na bok. I teraz modyfikacja. Do jajek dodajemy śmietanki. To jest ile procentowa? Ile to jest procentowa śmietana? 36, bo to było do sernika. Tak, ale można dodać 18, tak myślę. Ja dodam tej 36 troszkę. Tak. Mniej więcej tyle, ile 18 spustów. Odnośnie śmietany, maksymalnie 12. Mniej niż dodałem. I w ogóle za pierwszym razem sprawdźcie, czy zrobić lepiej bez śmietany, bo może Wam bardziej smakować niż ze śmietaną. Bang! Tak wygląda przygotowany boczuś, odstawiamy go na bok.
poczeka na swoją kolej. Kolejną rzeczą jest wymieszanie jajek z serem. Tu mamy starty ser. W wersji podstawowej to jest 300 do 350 gram gołdy. Jest tylko jedna gołda na świecie, gołda mąki, nie ma innej gołdy. Cała reszta to jest... Nie słuchajcie, nie słuchaj go! Cała reszta to jest podróba. Jaja ze śmietaną do sera. I teraz to jest miejsce, które przyprawiamy. To. Czyli Jep. ja daję pieprzu dużo, bo lubię pieprzyć. Sól, tak jak mówię, bardzo mało. Tak tylko hops. Ej, a może zmodyfikujemy to tak jak ty, zamiast soli damy kapkę sosu sojowego. Spocznik. Tutaj jest pełno modyfikacji, jeżeli coś wam się żywnie podoba. W międzyczasie wreszcie... Czekaj, nastawię playlistę. Dobra. Strasznie długo ta woda dochodziła, ja to robię... Ja dochodzę dużo szybciej. Ale jak przedłużyć dochodzenie? Możecie też zobaczyć taki odcinek tutaj na YouTubie o tytule Jak sobie poradziłem z przedwczesnym wytryskiem. Oh yeah! Oh yeah! I tam jest jak to zrobić dłużej, jak mieć satysfakcję z seksu. A ja teraz wciskam mixtape spaghetti. Już? Tak, Wrzuciłeś? właśnie wrzucam. No to jep. Yeah. Na. No i się nie połączyło, no jak? Słuchajcie, jak nie lubicie mieć takiego, wiecie, makaronu, co wam się ciągnie, to złamcie sobie na pół i też będzie spoko. I co wtedy o tyle łatwiej, że do mieszania wszystkich składników na końcu nie trzeba mieć takich liść. Teraz jaja z serem. Baby. Baby. Jako, że lubię na ostro, ale raczej w kuchni tylko, dodaję jeszcze do tej zapiekanki jedną ostrą papryczkę. To jest papryczka, która się nazywa ostra w chuj. Tylko nie trzyj sobie później oczu. Tak, to jest bardzo istotne, żeby... Wyobraźcie sobie, taka jedna papryczka da pikanterię, takie coś, da pikanterię całej zapiekance. Jep. Ciach. To ciach to mi się przypomina, to jest taka para Fit Lovers. I tam Pamela mówi ciach! Let's go! Jeszcze jedno. Ja zawsze dodaję jeszcze troszkę słodkiej papryki czerwonej. Ciach. I to, co dzisiaj będzie nowe, to właśnie ta kapeczka. Hops. Idolo. I mamy gotowe. Wkład numer 2, wkład numer 1, makaron. Czekamy teraz, aż będzie zrobiony i pokażę wam, w jaki sposób to się wszystko łączy, żeby potem usiąść i być przeszczęśliwym człowiekiem na gacu, który jest raczony ciężkim, pysznym makaronem o zajebistym smaku. No to się opatrz. Teraz nie wiem, to chyba jest otwierane normalnie. JMZ? A ty jego Beyoncé? Beyoncé? Dzień kobiet! Ej, dzisiaj jest Dzień Kobiet. Dlatego ty gotujesz. Dlatego ja gotuję. Ha! Ale gotuję bardziej dla siebie. Ehi, stai ascoltando Playlist Timer.
Controlla a che punto sei della playlist. Quando i brani saranno terminati, la pasta sarà pronta. Buon appetito! Buon appetito. Czy to znaczy, że jest gotowe? No, No. una canción más. To wszystko to jest taka bardzo podstawowa wersja zapiekanki, którą możecie, jak mówiłem wcześniej, modyfikować ile chcecie, czym chcecie. Najbardziej bym wam polecał rozpocząć od podstawowej wersji, czyli 4 jajka, 300 do 350 gram żółtego sera startego, troszkę soli, pieprz, cebulka, boczek, makaron. Wszystko. A potem dodajcie sobie cokolwiek do tego chcecie. Prawdopodobnie to jest tak, że całkowicie wersja podstawowa będzie wam odpowiadać w 100%. To jest po prostu zajebiste. To jest proste, zajebiste żarcie. Tak. Tu t'accorgessi che a stare vicino vediamo meglio i difetti. E mi dimenticherò e tu dimenticherai come... Teraz patrzcie to. Ustawiam sobie mały grzejnik na bardzo małe grzanie. Typu tak 6. Po makaronie wraca odsączony makaron. Hops. Hops. A! O! I teraz po kolei. Najpierw dodaję boczek, ten z patelni. Z tego względu, żeby makaron tak się fajnie jakby odtoczył w tym tłuszczu, żeby się nie kleił. Oczywiście boczek z cebulką. Mieszam go. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. I ta kolejność jest bardzo ważna, żeby to zrobić w tej kolejności. Czyli do makaronu boczek z cebulką. W tym przypadku ja tu jeszcze mam chorizo, bo możecie dać do tego kiełbaskę jakąś, cokolwiek co lubicie. Ale musi być to w miarę tłuste. To musi być takie, wiecie, takie, żeby przechodziło przez gardło i żeście mówili, o, ale dobre. Okej. Teraz tu mi się na dole cały czas podgrzewa, co zostawia taką temperaturę odpowiednią do tego, żeby po wrzuceniu tego wkładu liczyć na to, że on się za chwilę będzie delikatnie ścinał. I uwaga. Śmietana, którą dodawałem, to jest modyfikacja. W wersji podstawowej jej nie ma, aczkolwiek no daje taką fajną, ciekawą nutkę w konsystencji na koniec. Właściwie nie mam pojęcia, co ja powiedziałem. Nutkę w konsystencji. Chuj, sami sobie to zinterpretujcie. I teraz to wszystko mieszamy. Oj tak. To jest największa praca fizyczna teraz w tym, bo tak naprawdę musimy to idealnie wymieszać i mieszać przez jakiś czas, żeby jaja, które są w tym wkładzie, zaczęły się powolutku ścinać, a ser rozpuszczać i ciągnąć przez całą zapiekankę. Podżerasz? Nie podżeram. Nie. I teraz ja bardzo lubię, ale też nie musi być. W ogóle co jest zajebiste. Ta zapiekanka jest idealna na ciepło, ale tak samo jak ją później odstawicie, bo nie sądzę, żebyście zjedli cały gar, żebyś ty zjadł cały gar od razu. Na zimno też jest genialna. A jak trochę odstoi, ona jest praktycznie cały czas genialna. Najlepsza ever. Najlepsza. Można ją jeść tak, bez dodatku ketchupu, albo z ketchupixem i wtedy... Ja osobiście jem z ketchupem,
Ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem ketchupu, ale akurat do tego ketchup jak najbardziej. Okej. Jaja się ścięły. Jeżeli chodzi o ser, pięknie się rozciągnął, jakby okleił cały makaron. Zapiekanka al Matteo na kaca polecam. Matteo Owiak. Bardzo ważne do tej zapiekanki jest na przykład obejrzenie jakiegoś fajnego filmu. Dlatego, że z reguły je się ją na kacu, więc najlepiej kanapa, śliczna dziewczyna, zapiekanka, film, a potem spanie i Drzemko. tak, taka drzemka, takie strzyźnięcie na kanapie, że taki nażarty pępek wypięty, pum! Ale jeszcze na deser sernik. Sernik! Własnoręcznie cheesecake'a ogarnęła. I zaraz będziemy to Będzie dobre, wpierdzielać. to zrobię może filmik na YouTubie. Tak. Tak jest, tak to wygląda. Dawaj. Hops, hops, hops. Jest to jedyna rzecz, którą umiem zrobić dobrze w kuchni. Jeżeli chodzi o jedzenie oczywiście. Próbowanko. Pierwsze próbowanko zawsze jest bez ketchupu. Nie. To jest sztos. Zajebiste. To jest coś takiego jak kurczak z rożna. Nigdy się nie nudzi. Zajebiste. Polecamy. Ciao. Elo. Elo. Tak kładaj bello. Jakie jest? Dobre? 1000 fuj! 1000